Chodźcie, chodźcie. Mam dzisiaj wenę. Jestem tuż po cudnej konsultacji, gdzie tematem ze strony klientki było, co jest ze mną nie tak, że przyciągam mężczyzn, którzy mnie nie wybierają. A skończyło się na uświadomieniu sobie, że bardzo dużo energii utknęło w zawieszeniu i czekaniu w dzieciństwie. I ta sesja i też ten wczorajszy live, który robiłam, one mi się bardzo mocno połączyły. Wątek, którego powiem bardzo szczerze, zamiatałam pod dywan jeszcze do niedawna, a czuję się gotowa, aby przedstawić Wam moją perspektywę i podzielić się z tym, co na dzisiaj jest we mnie żywe. Poczekam na Was chwilkę i tak czytam komentarze. To jest bardzo ciekawe, bo to, co uświadomiłam sobie w moim zimowaniu, to, że mamy różne etapy, że każdy etap potrzebuje czegoś innego. Potrzebuje innego języka, potrzebuje innych narzędzi, potrzebuje innego zaopiekowania. Przede wszystkim potrzebuje uświadomienia sobie, że mamy różne etapy. I to jest bardzo istotne i po stronie naszej jako podróżników, i po stronie tych, którzy są przewodnikami dla innych w tej podróży. I to uświadomienie przyniosło mi inne uświadomienie, że to oznacza, że nie da się być dla wszystkich. I ja wcześniej, w moim poprzednim etapie, ja to patrzę na to trochę jak na inne życie. Ja próbowałam być dla wszystkich i zaczynałam się coraz bardziej dziwić, że coś, co nie działa na jednego, działa świetnie na drugiego, coś, co działa świetnie na jednego, nie działa na drugiego. Dzisiaj już wiem dlaczego. I piszę na ten temat książkę, trzecią. Jeszcze żadnej nie widzieliście na oczy, ale zaraz zobaczycie. Lada moment będzie premiera książki Relacja. Druga będzie w formie audiobooka, nie audiobooka, e-booka. No i ta trzecia, która jest ze mną najbardziej aktualna i najbardziej żywa we mnie. I to, o czym teraz Wam mówię, to, czym się z Wami dzielę, tym, co dzisiaj jest dla mnie żywe, to jest bardzo ciekawe widzieć, jak różnie to odbieracie. Dla jednych z Was to jest tak, czuję podobnie, mam podobnie. To, co Maju teraz mówisz, bardzo ze mną rezonuje. Dla innych to będzie moment dużego spięcia i odrzucenie tego, o czym ja mówię. Dla jeszcze innych to będzie moment spięcia, który będzie się prosił o konfrontację i to wszystko jest okej. I dzisiaj będzie też o tym, bo ten tytuł dzisiejszego odcinka „Wszystko jest w nas”. To jest, tak jak powiedziałam wcześniej, to jest to zdanie, ta myśl, ten koncept, który za nią jest.
Ja częściowo w niego wierzyłam, zgadzałam się z nim, tak na głowę, a jednocześnie uświadomiłam sobie, że jakaś część mnie go odrzucała. I to się ma to jest bardzo połączone z tym, o czym mówiłam wczoraj, w temacie podczepy, versus obciążenia emocjonalne. To jest taka kontynuacja, rozszerzenie, a jednocześnie czuję, że to jest wyciągnięcie spod tego dywanu, tego wątku, o którym gdzieś tam nie chcemy pamiętać, bo jest niewygodne dla niektórych narracji, dla niektórego języka. I to zdanie "wszystko jest w nas" jest w rozwoju i w duchowości bardzo często powtarzane. I no właśnie, w zależności od tego, na jakim jest się etapie, dla jednych to zdanie, które daje moc, dla innych to zdanie jest oskarżeniem i to jest takie: "O Jezu, no znowu moja wina niby". Dla jeszcze innej grupy jest tak niewygodne, że może lepiej go nie wyciągać spod tego dywanu. I chcę podzielić się moją perspektywą tym, co to znaczy, a co nie znaczy, czym to zdanie jest, a gdzie jest naciągane. I prawda jest taka, że dosyć naturalne dla człowieka jest szukanie na zewnątrz. Więc dużo łatwiej nam powiedzieć: "To on, to przez niego, to jej wina" i ten palec tak ustawiać na innych. I że to przez nich i to, że mam takie życie, to przez moich rodziców i przez moje dzieciństwo. A to, że mam taki związek, to dlatego, że nie ma fajnych mężczyzn. I bardzo długo funkcjonowaliśmy w takim poczuciu braku kontroli, co oznacza również brak odpowiedzialności. To jest ta lepsza strona tego samego medalu, która tak naprawdę wcale nie jest lepsza, o tym zaraz powiem. I kiedy jest się na pierwszym poziomie świadomości, to to poczucie bezsilności, braku kontroli jest najbardziej żywe. Jednocześnie to jest to miejsce, w którym najłatwiej wpaść w rolę ofiary. No bo to nie ja, to mnie. No ja tego nie chcę, ale ten świat zewnętrzny jest taki, śmaki, owaki. Ja na to nie mam wpływu, czyli tak jak powiedziałam, nie ma w tym mojej odpowiedzialności. I widzę, jak świat rozwojowy i świat duchowy dokarmiają tę narrację, co tak jak powiedziałam, jest bardzo ciekawe, bo jednocześnie świat duchowy i rozwojowy mówi: "Tak, tak, wszystko jest w nas". Więc tutaj się pojawia mi zgrzyt, który, tak jak mówię, przez dłuższy czas spychałam pod dywan, bo sama nie umiałam sobie znaleźć wytłumaczenia. Jak to jest możliwe, że z jednej strony wszystko jest w nas, a z drugiej strony tak żywe są narracje o bytach, podczepach, energiach zewnętrznych, czyli to, o czym mówiłam wczoraj, o Matrixie, że ten Matrix to nam to robi, tamto nie robi, że wczoraj dostałam też jakiegoś posta skopiowanego o tym, że nawet proces umierania jest kontrolowany przez Matrixa i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę to jest bardzo kuszące. Nie dlatego, że ludzie są naiwni, tylko dlatego, że
ta narracja o tym, że coś jest na zewnątrz, pełni funkcję regulującą, powiedziałabym inaczej, pełni funkcję psychologiczno-emocjonalną. Pełni jakąś funkcję. To nie jest tak po prostu. Jaka jest ta funkcja? Ulga. To daje ulgę. No bo szczególnie kiedy my jako dzieci byliśmy bardzo często obciążani nadmierną odpowiedzialnością, nieadekwatną do naszego rozwoju, wieku i poziomu, to wszystko, co zdejmuje z nas odpowiedzialność, wszystko, co daje ulgę, wszystko, co mówi, to jednak nie jest Twoja wina, to jednak nie jest przez Ciebie, tak jak powiedziałam, jest bardzo dobrze funkcjonującym mechanizmem dawania ulgi. I no bo jeżeli to nie ja, jeżeli to nie moja odpowiedzialność, jeżeli to nie przeze mnie, i to zdanie, które bardzo mocno siedzi, szczególnie w kobietach, to nie jest moja wina. To jest mechanizm regulujący i mechanizm, który zdejmuje z nas przeciążenie albo pomaga nam w tym, aby tego przeciążenia nie było. I tak jak powiedziałam, do tego miejsca to jest okej. Problem zaczyna się wtedy, kiedy zaczynamy utrwalać w sobie tę narrację po uldze. Bo jedno to jest zdjąć z siebie nadmiar odpowiedzialności za rzeczy, za które tak naprawdę nigdy nie powinnibyśmy być odpowiedzialni. Za tematy, które nigdy nie były naszą odpowiedzialnością, typu czyjeś emocje, najczęściej mamusi i tatusia, albo czyjeś zachowanie, że że twój brat tak się zachowuje, to twoja wina. Albo zachowanie, nie wiem, innych ludzi, to przez ciebie, tak? Nauczycielka jest dla ciebie taka okropna i cię mobbinguje, bo to twoja wina. Koledzy cię zachowają, robią bullying, bo to twoja wina. Więc kiedy bardzo ważne jest, żeby mieć jakieś mechanizmy, które zdejmują z nas ten nadmiar odpowiedzialności, ten, który nigdy do nas nie należał i który nigdy nie był na naszą miarę. Natomiast kiedy za bardzo się w tym rozkręcimy, to zaczynamy zdejmować za dużo. Zaczynamy zdejmować to, co również jest naszą odpowiedzialnością. I zaczynamy zdejmować swoje granice, swoje zaniechania, swoje niewypowiedziane nie, swoje niewypowiedziane tak, zostawanie w sytuacjach, które nas niszczą. Co tam jeszcze mam? Emocje, których nie chcę czuć. Decyzje, te, które podjęłam i te, których nie podjęłam, te, które są zaniechane. I kiedy zaczynamy to za dużo oddawać, no to mówię, ta narracja o tym, że to jakieś byty, jakieś energie, ktoś inni, tutaj tu Matrix, tutaj nie wiadomo co jeszcze, robi się to bardzo nęcące i robi się to bardzo niebezpieczne. Bo zamiast patrzeć na to, w czym ja nie stoję po swojej stronie, to patrzymy na to, co na mnie działa i kto mi co zrobił. I po tym pierwszym efekcie ulgi pojawia się coś bardzo innego.
pojawia się lęk. No bo skoro to nie jest moja odpowiedzialność, skoro nie mam na to wpływu i skoro gdzieś ktoś coś mnie może zaatakować i się przyczepić i mnie zabrudzić, to zmywana jest z nas sprawczość, zmywane jest z nas poczucie kontroli, poczucie suwerenności, o której mówiłam wczoraj, a jesteśmy zalewani lękiem, no bo nagle, skoro to coś może mi coś zrobić, a ja tego nie kontroluję i na to nie mam wpływu. Jednocześnie to, że skoro to coś jest na zewnątrz, to teraz potrzebuję kogoś albo czegoś z zewnątrz, żeby się tego pozbyć. I to buduje zależność, o której wczoraj mówiłam i która nie ma nic wspólnego z tym, o co tak naprawdę chodzi w rozwoju, czyli dochodzenie do suwerenności. I im bardziej czyścimy, im bardziej zastanawiamy się, co się do mnie przyczepiło, tym bardziej po chwilowej uldze znowu zaczynamy czuć napięcie, no bo przecież dobra, przyczepiło się, ja to oczyściłam, a raczej ktoś mi oczyścił, no to przecież za chwilę się może znowu przyczepić. I widzę tendencję, że osoby, które utknęły w tej narracji, one są w ciągłym procesie przyczepia się, czyszczę, przyczepia się, czyszczę, przyczepia się, czyszczę. Czyli tak naprawdę są w ciągłym procesie ulga, napięcie, ulga, napięcie, ulga, napięcie, ulga, napięcie. Wpada się w koło, które nie jest tym, w jaki sposób funkcjonuje źródło, w jaki sposób funkcjonuje pole, w jaki sposób funkcjonujemy my. I w momencie, kiedy uświadomisz sobie, że wszystko jest we mnie, to tak naprawdę to nie mówi o tym, e, że jesteś winna, że sama to przyciągnęłaś, że musisz to naprawić myśleniem i że musisz coś z tym zrobić. Tylko to zdanie wszystko jest we mnie, jest zaproszeniem dla ciebie do tego, żeby uświadomić sobie, że moje reakcje są moje, że moje emocje są moje, że moje ciało reaguje na to, w czym ja żyję, że moje życie jest odpowiedzią na moje wybory albo na ich zaniechanie. To jest tak proste. I teraz, jeżeli coś się dzieje w moim ciele, jeżeli pojawia się jakieś napięcie, to nie dlatego, że ktoś mi coś zrobił, tylko dlatego, że moje ciało, jako bardzo czuły instrument odbiorczy, o czym mówiłam wczoraj, weszło w rezonans z pewną informacją. Ta informacja mogła być w świecie zewnętrznym, ale jeżeli nie byłoby u mnie podobnej częstotliwości, to nie byłoby rezonansu. I wczoraj zrobiłam taki bardzo banalny podział, podczepy versus emocje, ale ten worek niepodczepów jest dużo większy niż emocje. Tak jak powiedziałam, tam są nasze historie rodowe. Nie na poziomie ezoterycznym, ale na poziomie fizycznym. Historie rodowe, które są zapisane w naszym DNA. Lęki, to co przeżywały nasze matki, nasze babki, nasze prababki i tak dalej. Więc to jest zapis i on jest obecny fizycznie. Zapisy napięć
z, nie wiem, z naszego dzieciństwa. To wszystko jest zapisane w naszym ciele. Więc uświadomienie sobie, że cokolwiek się u mnie dzieje, jest moje. Może nie jestem tego początkiem, nie jestem tego źródłem. Może to objawia się we mnie, ponieważ przyszło skądś, ale nie na zewnątrz, tylko mówię, jest z mojej linii, z mojej krwi, z mojego DNA. To zupełnie to zmienia perspektywę. I jednocześnie, nawet jeżeli komuś odpowiada ta narracja o, o zewnętrznych bytach i o podczepach, to dalej zachęcam do tego, żeby pamiętać o tym, że wszystko jest w nas, a nie chować to zdanie pod dywan, bo to dalej da się połączyć. Nic się nie podczepi, jeżeli nie ma zaproszenia. Jeszcze raz to powtórzę. Nic się nie podczepi, jeżeli nie ma zaproszenia. To trochę tak, jakbyś miała płaszcz ochronny. Jeżeli ten płaszcz jest cały, to nic się przez niego nie przebije. Jeżeli ten płaszcz jest przetarty w niektórych miejscach, jeżeli są w nim jakieś dziury, to wszystko może wejść. Więc nawet jeżeli, mówię, komuś odpowiada narracja o zewnętrznych bytach czy podczepach, to pamiętać o tym, że to miało do mnie dostęp, dlatego że gdzieś mam coś przetarte. I znowu wracamy do tego, że wszystko jest w nas. I tak jak powiedziałam, ja wiem, że to jest bardzo trudne do przyjęcia, biorąc pod uwagę tę nadmierną odpowiedzialność, która była bardzo często na nas nakładana, wtedy, kiedy nie mogliśmy jej jeszcze unieść, albo kiedy nie była tak naprawdę nigdy nasza. I dla osoby w integracji to będzie takie poczucie: okej, tak, ulga, wolność, wow, skoro wszystko jest we mnie, to wszystko, co jest we mnie, mam na to wpływ. To jest na poziomie integracji to jest genialna informacja. Natomiast dla osoby, która jest w lęku, to co mówiłam wcześniej, to będzie brzmiało jak oskarżenie, to będzie brzmiało jak zostaję w tym sama, muszę sobie sama z tym poradzić znowu. E, nie ma już kogo obwiniać, czyli nie ma już na kogo przerzucić odpowiedzialności znowu. E, I to znowu ja muszę być tą, która coś z tym robi. I tak naprawdę rozwój obecnie, różne systemy duchowe, które karmią tą narrację o tych zewnętrznych zagrożeniach, bo tutaj to nie tylko są byty, to jest Matrix, tego jest cała masa, to one tak naprawdę chronią przed prawdą, która mówi: życie zaczyna się dopiero wtedy, kiedy wezmę odpowiedzialność za siebie. I mówimy o duchowości do rozwoju, ale dokładnie ten sam wątek jest teraz grany z dużo szerszej perspektywy. Jak długo jeszcze zamierzamy przerzucać odpowiedzialność za nasze życie na polityków? Bo to oni, bo to ich wina, bo to system. W momencie, kiedy zawsze mamy możliwość, aby przestać oddawać odpowiedzialność na zewnątrz i zacząć od tych małych rzeczy. Moja mama opowiadała mi, ona jest w Polsce, ja jestem w Portugalii, ja mam deszcz, ona ma śnieg, tak jak pewnie większość z Was. I rozmawiałyśmy na ten temat. I ona podzieliła się ze mną historią, że teraz w czasie tych śnieżyc
w jakimś miasteczku narzekano, że jak zwykle zima zaskoczyła drogowców i była droga nieodśnieżona. I nagle jakiś pan wziął łopatę i zaczął odśnieżać. I za chwileczkę dołączyły się drugi, trzeci, no i teraz jest wioska bohaterów, bo odśnieżyli. Oni po prostu przestali oddawać odpowiedzialność na zewnątrz. Zobaczyli, co jest w ich rękach. I kiedy zobaczymy, co jest w naszych rękach, okazuje się, że jest bardzo dużo w naszych rękach. A już na pewno my sami jesteśmy w swoich własnych rękach. I w momencie, kiedy się przestaje szukać tych zewnętrznych zagrożeń, to powiem Wam, że kiedy ich nie szukamy, to ich jest mniej, a nie więcej. Kiedy przestajemy ich szukać, to one naprawdę przestają mieć na nas wpływ. Kiedy przestajemy ich szukać, zaczynamy żyć spokojniejszym życiem, jednocześnie takim mniej mitycznym, mniej mistycznym. No bo wracamy do życia, wracamy do tego, co jest. Wracamy do większej obecności. Dla mnie ja nie miałam aż takiej fazy na to, ale przyglądałam się często kobietom, które ze mną pracowały, jak dużo energii idzie na zabezpieczanie się przed zagrożeniami. Jakie to było ciężkie, jakie to było męczące, jakie to było pełne lęku, aby cały czas patrzeć, czy coś mnie nie złapie, czy coś tu nie ma, jakichś ciężkich energii, jakichś złych energii, jakichś bytów. Jednocześnie to było to ciągłe skanowanie siebie, przestrzeni innych dookoła, to sprawiało, że niemożliwe było być w sobie jednocześnie. Czyli to, o czym mówi Eckhart Tolle, o obecności, o byciu tu i teraz, to było automatycznie kasowane właśnie przez ten skan tego, co jest na zewnątrz. Więc kolejny koncept rozwojowy i duchowy, który zgrzyta z tym drugim konceptem o zagrożeniach zewnętrznych. I tak jak mówiłam, warto, żeby sobą sprawdzić, jak na ciebie działa to zdanie: wszystko jest we mnie. I jeżeli napawa cię lękiem, jeżeli powoduje jakieś spięcie, to warto sprawdzić ze sobą, przegadać to ze sobą, o co tak naprawdę mi chodzi. Jak interpretuję to zdanie, z czym mi się kojarzy, albo jakie powinności wydaje mi się, że to zdanie na mnie nałoży. I zdanie, które mi bardzo pomaga, to jest to, że przestaję szukać, czy i co na mnie działa na zewnątrz. Patrzę na to, gdzie nie działam ja. Znowu nie z perspektywy jestem zepsuta, potrzebuję coś poprawić i potrzebuję coś naprawić, tylko z perspektywy zobaczenia tych luk, które bardzo często nie zaczęły się ode mnie. I przecież, a te luki, one pokazują nieprawdę na nasz temat, na temat naszej esencji. Więc dla mnie patrzenie na to z perspektywy wszystko jest we mnie. Ja mam inne zdanie, majowe zdanie brzmi: tu nigdy nie chodzi o innych,
to jest dokładnie ta sama idea, to prowadzi do tego, że jest dużo większa szansa, że nie ominie mnie temat, który jest mój, ponieważ przestaję mieć radary na innych, przestaję sprawdzać, co oni, kto mi, co tam, kto mi naprawi, kto mi poprawi, kto mnie oczyści, kto się do mnie przyczepił, kto ze mnie wysysa energię. Kiedy w ogóle przestaję zajmować się światem zewnętrznym, to mam dużo więcej obecności i uważności na siebie, i wtedy tylko ja mogę zauważyć, nazwę to dzisiaj lukami, ale można do tego używać bardzo różnych określeń. Mogę zobaczyć programy, mogę zobaczyć umowy, mogę zobaczyć przekonania, które mam. Więc to tyle na dzisiaj. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.